Są dzieci, które kompletnie w tych rytmie szkolnym nie potrafią się uczyć, tak? Ale za to są tak utalentowane w innych dziedzinach, tak utalentowane. To wzmocni to, bo za chwilę to dziecko będzie miało zaniżoną samoocenę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Odlicz. No jedynka, no to wiadomo, no, nikt nie chciałby dostać jedynki, ale o 6 to ja poproszę, a jeszcze do tego wszystkiego najlepiej świadectwo z czerwonym paskiem. To jak to jest? Mówiliśmy o tym, że dobrze by było, żeby prace domowe wróciły, bo z czegoś te oceny muszą być. No to właśnie o ocenach dziś porozmawiamy. Joanna Białobrzeska. Ja tu mam, Asiu, takiego eksperta, patrzę na Ciebie i sobie myślę, pani dyrektor, pani nauczyciel, pani pedagog, jak to jest z tymi ocenami? Żeby dalej tworzyć wartościowe treści, potrzebujemy Twojego wsparcia. Proszę odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Oj, kiedyś, dawno temu. Za 7 górami. Pamiętam, jak mój syn, chyba był w 6. czy 7. klasie, w 6. znalazł wywiad ze mną w jakiejś tam gazecie, w której to byłam i mówiłam, że oceny są nieważne w życiu. I mówi: mamo, słowo napisane, powiedziane, to papier wszystko przyjmie. Papier wszystko przyjmie. Ale ja zupełnie poważnie mówię. Jakby zapytać moje dzieci w szkole, to ja im tu często mówię zupełnie inaczej, niż by chcieli rodzice usłyszeć od pani dyrektor. Ja im mówię: posłuchajcie, oceny w życiu nie są najważniejsze. Oczywiście uczcie się i to jest cudnie, chcecie się dostać do fajnych liceów. Nie, ale nie są najważniejsze. Najważniejsze to jest to, jakimi ludźmi wyjdziecie, jacy wy będziecie, jakimi będziecie ludźmi. Co będzie was interesowało, czy będziecie mieć pasję, co będzie w waszym życiu ważne. Asiu, ale są rodzice. Ale i właśnie się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam i bo tyle, ty wiesz, co ja chcę powiedzieć. że są tacy, dla których oceny są najważniejsze. Ja mam takich tutaj całą plejadę tych rodziców. Masz takie gwiazdy? Mam takie gwiazdy, gdzie ocena i świadectwo i czerwony pasek to jest ten najwyższy cel chodzenia do szkoły. Ocena. Ja już nie wspomnę o tym, że nikt się nie, może oni się nie zastanawiają na tym, że jak sięgną pamięcią, że te ich koleżanki i koledzy, jak chodzili do szkoły, które miały te czerwone paski, najczęściej do niczego nie doszły. Wow. A ci, co tam trochę rozrabiali, ale mieli jakąś pasję, to są szczęśliwi, coś w życiu robią interesującego, mają swoje sukcesy. Często to widać na tych spotkaniach po 20 latach. Asiu, ale jest coś takiego jak klątwa zdolnego ucznia, który z każdego jednego przedmiotu ma albo 5, albo 6, ponieważ wtedy, kiedy pytasz, no, co chcesz w życiu robić? Nie wiem. Nie wiem. Ze wszystkiego jest genialne. Nie wiem. Dlatego rada mamy, która wychowała 4 dzieci, i rada tej mamy, która ma 450 dzieci dodatkowo. Spokojnie. Naprawdę najpierw postawmy na pasję. Na to coś, co mnie w życiu bardzo zajmuje, interesuje. To nawet kiedyś Korczak powiedział: nie tyle ważne, żebyś wiedział, tylko jak wiedział, że nie tyle ważne, już nie pamiętam do końca tego cytatu, ale chodziło o to, żeby cię naprawdę coś w życiu zajmowało, a nie żebyś posiadał tę wiedzę. Co cię zajmuje, co cię interesuje, jaką masz pasję. I to wychodzi, bo gdyby spojrzeć na moją 4 dorosłych już dzieci, gdzie całe życie dla mnie było najważniejsze pasje. I ja naprawdę nie patrzyłam na tę ocenę. Dostały, przyszły, nie zaglądałam do tych zeszytów, przynosili, pokazywali. Lekcje były ich lekcjami, prace domowe do odrabiania robili. A dla mnie najważniejsze było dać im coś, co będzie ich pasją. Coś, co będzie ich zajmowało w życiu. I oni tacy wszyscy są. Cała 4 ma pasję. I to można zrobić. Pod warunkiem, że ten środek ciężkości nie jest tak przerzucony, że stopień, ocena.
Okej, warto docenić, warto mówić o ocenach. Warto, oczywiście, że byłabym nienormalna, gdybym siedziała i myślała, ach, ma jedynki z wszystkiego, najważniejsze, że Super! Super gość, nie? Nie, trzeba wyważyć, znaleźć ten złoty środek. Bardzo dobrze, żeby miał dobre oceny, super, ale nie za wszelką cenę. A ta wszelka Nie za wszelką cena cenę, jest taka... nie za to, że się boją powiedzieć mamie, tacie, że dostało nie tą 5, tylko 3, nie tą 6, tylko 5, że średnia będzie gorsza. Dramat. To są dramaty dzieci, które ja obserwuję tutaj na co dzień. Ja mówię, ale chłopie, mówię, ty masz super oceny. Nie. Mama będzie Ciągle jest za mało. niezadowolona. Tak? To nie jest dobra ocena. Ja mam mieć świadectwo z czerwonym paskiem. I co się dzieje? W momencie, kiedy rodzice dowiadują się po tym o zebraniu końcoworocznym Radzie Pedagogicznej, kiedy wystawiamy te oceny, kiedy to jest ta rada klasyfikacyjna, kiedy już wiadomo co i jak, to pielgrzymka rodziców potrafi przychodzić do wychowawcy, do przedmiotowców, tak? Ale dlaczego? Ale po co? No, ale nie można, za nisko, za wysoko, nie tak, tak. Znaczy ja myślę, że nigdy nie jeżdżę za nisko. Ja Raczej, już że... po prostu tak Przepraszam, że przeleciałam, za po wysoko, prostu, przepraszam. No, o co chodzi? O co chodzi, tak? I zastanów się, co twoje dziecko lubi najbardziej. Okej, niech ma sobie to dobre oceny, ale szukaj tej strony mocnej, szukaj tego czegoś, czego się złapie, co będzie rozwijało, co będzie mu dawało radość, co będzie jakąś satysfakcją, bo czerwony pasek to jest na krótką metę satysfakcja, na bardzo krótką. To przypomnij sobie teraz, jaką ocenę miałaś w 7. klasie szkoły podstawowej, na przykład tam, wiesz, z biologii czy z fizyki, Jak prawda? otworzę swój pamiętnik, bo mam cały stos pamiętników, to tam wylewam łzy nad jakąś 2 z czegoś i w ogóle jestem nieszczęśliwa. Natomiast oczywiście, że nie pamiętam takich rzeczy. I nie są one istotne i nie zbudowały mnie taką, jaką jestem. I warto, żeby się zapaliło takie czerwone światełko. No czasem dziecko nie jest w stanie mieć najlepszych ocen, tak? Czasem coś jest ponad jego możliwości. To nie dołuj go. Po prostu powiedz, no ciesz się tymi sukcesami, które jest w stanie mieć, tak? Choćby sukces ze sportu, choćby sukces, no nie wiem, nie chcę dawać przykładu, bo uważam, że malarstwo jest piękne, ale dobra, uwielbiasz malarstwo, świetnie ci to wychodzi, słabo trochę jest z tą matmą, mogę ci wspomóc, pomóc ciebie, ale to nie znaczy, że ty jesteś jakiś najgorszy, że ty musisz. Potem się u dzieci wyrabia taka chorobliwa ambicja, że one po prostu muszą mieć wszystkiego po nocach nie będą spały, żeby mieć najlepsze wyniki w nauce, Asia, ja mam kilka ale. Pierwsze ale to jest takie, że ale rodzice mogą powiedzieć, no dobrze Pani Anno, super, wszystko pięknie, ślicznie, tak? Ale do liceum się trzeba dostać. Tak, Asia, dokładnie tak. Mamy 7. klasę, mamy 8. klasę i żarty się skończyły. No i co jest? Przykręcanie śruby, bo przecież liczą się wyniki, bo żeby dostać się na przykład do dobrego liceum w Warszawie, nie do najlepszego, ale do takiego dobrego liceum w Warszawie trzeba mieć 170 punktów. Z czego, jeżeli dziecko zda egzamin na zakończenie 8. klasy na 100%, to będzie miało 100 punktów, tak? No i jeszcze gdzieś przecież tymi sukcesami na te kolejne punkty trzeba się pochwalić. Trzeba, tak. To jest oczywiście problem, no bo każdy chce z tych rodziców, żeby do tego dobrego liceum dziecko poszło, ale też chcę powiedzieć, że jeżeli mówimy o Warszawie, że są licea dobre, które niekoniecznie muszą mieć te najwyższe wyniki, bo może moje dziecko nie jest w stanie mieć tych najlepszych stopni. Po prostu zaakceptujmy. Może po prostu tak jest. Nie jest gorsze. Po prostu nie ma tych umiejętności, tej predyspozycji do tych szkolnych, że szkoła narzuca, że masz mieć super koncentrację, tego się nauczyć. Są dzieci, które kompletnie w tym rytmie szkolnym nie potrafią się uczyć, tak?
ale za to są tak utalentowane w innych dziedzinach, tak utalentowane. To wzmocnij to, bo za chwilę to dziecko będzie miało zaniżoną samoocenę. Okej, postaraj się, pomagaj, ucz. To nie jest tak, że nie interesują mnie Twoje stopnie, możesz sobie grać w gierki Do i z którejś tam koleżanką, klasy. tak, pójść do kina i nic nie robić, bo Ty masz mieć swoje pasje i mam w nosie Twoje oceny. Nie. Chciałabym, żeby mnie wszyscy rodzice dobrze zrozumieli. Mnie to interesuje, tak? Ale Ty masz się uczyć do swoich możliwości, tak? Moje dzieci często mi to wypominają. Mamo, podobno nie uczymy się dla ocen. No a widzisz, a pytasz, co dostaliśmy tam ze sprawdzianu albo coś takiego. Tak, to niby dla nas jest bardzo ważne, tak? Natomiast ciekawa jestem też, czy w Twojej szkole jest taki system oceniania dzieci w klasach 1-3, że nie ma ocen, tylko jest to świadectwo, które dziecko dostaje na koniec roku, ono jest takim świadectwem opisowym bardziej. Tak, bo taka jest generalnie, no tak powinno to wyglądać. Ja jestem zachwycona tym systemem. Ocena opisowa. Ja w ogóle jestem przeciwko wszystkim ocenom stopniowym, tak? Ja uważam, że ocena opisowa, że rozmowa z dzieckiem, to jest zdecydowanie lepsze dla niego i większa motywacja niż dostanie tej Co to jest ta trójka w ogóle? O co chodzi, że jest trójka? Trójka to jest słabo? Tak, tak. I z czego mam się poprawić? Co mam z sobą zrobić? Nie. Gdyby tylko tych stopni nie było, wydaje mi się, że wcale nie byłoby tak źle. Ja bym bardzo, ja bardzo bym chciała, żeby w mojej szkole ich nie było, natomiast tu jednak chodzą rodzice, którym bardzo zależy na ocenie, a poza tym do tych liceów są potrzebne te stopnie, tak? A zależy mi na ich dobrej przyszłości tych dzieci, zależy mi na tym, żeby się dostały do dobrych szkół, ale też mi zależy na ich zdrowiu psychicznym, tak? Zależy mi na tym, żeby były szczęśliwe, żeby nie robiły coś ponad swoje własne siły. Zależy mi na to, że jeżeli dziecko się bardzo stara i nie jest w stanie zrobić więcej, bo nie jest utalentowany z tego przedmiotu, to mamo, tato, zobacz, że jest utalentowany z innego. Szukaj tej mocnej strony, tak? Szukaj tej mocnej strony. Opowiem Ci taką zabawną historię z mojego własnego domu. Kiedy mój syn był właśnie w klasach 1-3, to pamiętam, że przed zakończeniem roku szkolnego wychowawczyni, bardzo serdecznie pozdrawiam Panią Anię, wysłała nam taką ocenę opisową. No ja tam, wiesz, spojrzałam na mojego syna, myślę sobie, wow, ale super gość, wiesz, że tu mocne strony, tu świetnie sobie radzi i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, ja byłam po prostu taka dumna jak paw. I odbieramy, jest zakończenie roku szkolnego. Mój syn wsiada do samochodu, daje mi książkę, bo tam dostał nagrodę. W książkę jest włożone świadectwo i słuchaj, odjechałam kawałek od szkoły, wyjmuję to świadectwo, czytam i ja, Asia, oczom nie wierzę. Kompletnie inny opis w ogóle, wiesz, że tu problem z tym, że trzeba popracować nad tym i tak dalej, i tak dalej. Co I ja są? czytam. Zostać dwie Słuchaj, oceny. ja zadzwoniłam do mojego męża, mówię, słuchaj, to już jest koniec świata, on już dostał to świadectwo, to już będzie, wiesz, ja już w głowie projektuję, on to już będzie w jakichś dokumentach. Mówię, co my teraz zrobimy? Przecież był inny opis, jest zupełnie inny. I ja pytam, synu, serio? Co się takiego złego wydarzyło w przeciągu tych 2-3 tygodni? A on siedzi i mówi, wiesz co, mamo, no może, no wiesz, no z Kubą się pokłóciłem i tak dalej, no może nie, no może coś było. I wiesz, i ja jemu w głowie projektuję, sobie w głowie projektuję, mój mąż jest na drugiej linii, też sobie w głowie projektuje. Ja, Asia, patrzę, a mój syn wziął nie swoje świadectwo. I sobie pomyślałam, kurczę, co ta ocena potrafi zrobić z rodzicem? Oczywiście, pięknie teraz to podsumowałaś, Kasiu. A przecież on był w której klasie pierwszej? Wiesz, to była pierwsza, druga klasa? Chyba No. tak, pierwsza albo druga Tak. klasa. Tak. Co trzeba zrobić, żeby było dobrze? Ja mówię, wystawiasz dzieciom jakieś stopnie albo ocenę opisową. Chcesz, żeby z czegoś były lepsze, to spotkaj się. Miej takie 2 godziny, że jedni sobie czytają, a Ty bierzesz delikwenta jednego po drugim, tak? I mówisz, posłuchaj, no tu miałeś takie i takie stopnie, trochę Ci tutaj nie poszło, przed Tobą drugi semestr. Ja uważam, że fajnie było, gdybyś to poprawił, to zrobił, bo tutaj jest taka Twoja te słabe ogniwo, tak? No to jest super, tak? Że nauczyciel
opowie, z czego co wynika i jakie mu daje perspektywy na przyszłość i daje mu tą siłę i moc, że widzi, że może coś poprawić, jeżeli zrobi tak czy tak, tak? I to jest wspaniałe. Natomiast to jest to, co Ty teraz, Kasiu, powiedziałaś, rodzic. To jest to przeżywanie i teraz tak, dostaję ocenę z zachowania dobrą, bo zakładam, że ocena dobra to jest dobra. Jak nazwa wskazuje, tak? Czyli nie wyróżnia się zanadto, ale też jest po prostu dobry. No, I wiesz, Asia, co to oznacza? ale nie dostanie Czerwonego paska. Dokładnie tak. I co z tego, że uczeń ma naprawdę bardzo wysoką średnią, ale z zachowania jest ocena dobra. Tak. I to jest nieszczęście dla rodzica najczęściej, tak? Że to jest ta ocena dobra. I jeszcze tłumaczysz, ale to jest dopiero 4. klasa. To jest dopiero 5. Przed nim jeszcze całe życie. Może tu dobrze pokazać, jak możesz zdobyć taką ocenę, co możesz zrobić, żeby mieć w przyszłym roku bardzo dobrą. Znaczy, wiesz, ja mam też taki naprawdę, taki ogromny żal za te punkty, za te, wiesz, złe zachowanie minus ileś, dobre zachowanie +1, rozumiesz? No ja nie uznaję tego, No powiem Ci, że tej skali takiej oceniania zachowania, to jest w ogóle nienormalne. Przepraszam, to jest powszechne. To jest powszechne. Więc nie możesz ocenić na -5, czy kogoś kopniesz, na -2, a jak już dzisiaj kopniesz, a jutro przyniesiesz bombki na choinkę i dostaniesz 5+5, jakie co w ogóle... A jak jeszcze pojutrze przyniesiesz świecidełka, to dostaniesz kolejne +5. O co chodzi? Czego to w ogóle uczy? Postaw na dobrych postaw, że Ty możesz tak teraz coś zakombinować przed tą panią nauczycielką. Uczy kombinatorstwa. To Ty zakombinujesz i ten minus się zaraz zniweluje. To, że tam biłem, plułem i kopałem, nie istnieje. Teraz będę super gość, bo parę rzeczy przyniosę, coś zrobię, tutaj torebkę. A na wakacje wezmę kwiatki do domu i będę podlewał, albo będę podlewała. Czyli prawda? mama podleje. Tak, czyli... I dostanę już lepsze oceny. No, ja, tak jak powiedziałam, ja jestem w ogóle przeciwniczką oceniania w ten sposób zachowania na dobry, bardzo dobry i tak dalej i wstawiania stopni, które nie motywują wcale do działania. Uczą rywalizacji i z drugiej strony dziecko, które ma jakieś problemy, przestaje wierzyć w swoje własne możliwości, źle mu jest w tej szkole, tak? Nie chce tam chodzić, a przecież i nie wie, o co chodzi, tak? Nikt mu nie tłumaczy, skąd to się wszystko wzięło. Asiu, to na zakończenie dam Ci jeden jeszcze taki przykład. Pani pedagog przychodzi do jednej z klas i tłumaczy dzieciom, dlaczego nie należy ściągać. No oczywiście to ściąganie jest złe, tak? Natomiast ona nie mówi, że ściąganie jest złe. Nie pozwalajcie kolegom i koleżankom ściągać od Was, ponieważ w przyszłości to oni Wam zabiorą Wasze miejsca pracy. Oj, brawo dla tej pani. Prawda? Medal? Medal. Brawo dla Ale tej taki pani. medal z ziemniaka, prawda? Tak. Brawo dla tej pani. Nie, no my dorośli postępujemy czasem tak idiotycznie, robimy takie kardynalne błędy, mówimy takie głupoty i tworzymy tak fałszywy świat tym dzieciom. One nas tak łapią na tym, co my mówimy, co my robimy, tym, że wcale, mamusiu, nie byłaś dobra, jak chodziłaś do szkoły, bo znalazłam Twoje świadectwo, a Ty teraz wymagasz, żebym był najlepszy. A jak to się stało, że Ty nie byłaś najlepsza, tak? Jak to się stało? A dziecko chłonie jak gąbka. Asiu, pięknie Ci dziękuję. Bardzo, bardzo. No i robimy taką przerwę od tego stania przy tablicy. Co Ty na to? Zdecydowanie tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.